Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarni.pl, a dzisiaj kontynuujemy nasze znaki zodiaku. I ja myślę, że wystarczy pokazać róg. I wiadomo, kto to jest. Dzisiaj robimy barana, tak, bo już jest marzec, więc zobaczmy, co będzie nam potrzebne. Ok, więc zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Przede wszystkim szydełko, u mnie jest to 3,5 mm i do tego 3 kolory włóczek. Biała, ciągnie się za nią brązowa, ale jeszcze jedną z podstawowych jest taka przyjemna, taka beżowa. U mnie wszystkie włóczki to Opus Natura Extra Cotton i to jest bardzo fajna włóczka, która jest połączeniem bawełny i poliakrylu, więc jest mięciutka i wytrzymała, więc jak najbardziej nadaje się właśnie do maskotek. Do tego dzisiaj wypełnienie, jest to kulka silikonowa, która nie uczula, jest świetna, elastyczna i bardzo długo zachowuje właśnie swój kształt. Znajdziecie ją w wypełnieniach do poduszek w różnych sklepach z wyposażeniem do domu, ale oczywiście podstawowe jej miejsce to Passementeria i tam właśnie jako kulka silikonowa bądź właśnie wypełnienie do maskotek, do zabawek. Do tego oczywiście ostre nożyczki, które nie poszarpią nam tutaj włóczki, a wszystko odetną jak trzeba. Znacznik rzędów, u mnie zazwyczaj jest to kawałek kordonka i dzięki temu mogę go przekładać właśnie z rzędu na rząd, raz do tyłu, raz do przodu, a później jednym ruchem go wyjąć. Oczywiście można także używać zwykłych znaczników, ale myślę, że one są bardziej uciążliwe, bo trzeba je jednak za każdym razem przekładać. Do tego oczywiście szpilki, które pomogą nam utrzymać maskotkę, zanim ją zszyjemy. Dzisiaj także bezpieczne oczy. U mnie jest to rozmiar 8 mm. To są właśnie takie specjalne, to nie są guziki, to są bezpieczne oczy. Zobaczcie, one mają taki specjalny tutaj, nie wiem, bolec, jak można to nazwać, zabezpieczenie, na które właśnie się nakłada taką zatyczkę i to oko po prostu nie ma możliwości, żeby nam uciekło z takiej maskotki. Ostatnie, ale niezapomniane, czyli igła, którą będziemy wszystko zszywać. U mnie jest to bezpieczna igła, która ma zaokrąglony koniec, nie jest ostra, więc ją można spokojnie używać, nie pokaleczy nam palców. Dodatkowo dzięki temu, że jest właśnie zaokrąglona, wejdzie pomiędzy nam półsłupki, a nie pomiędzy włókna włóczki, więc naprawdę jest to świetna opcja. No to co? Mamy wszystko, więc myślę, że spokojnie możemy zaczynać tego baranka. Ok, do ręki bierzemy naszą beżową włóczkę i zaczynamy od Magic Ringa z 6. Jeżeli nie umiesz Magic Ringa, gdzieś tam, nie chcę to brzydko tego ująć, ale kuleją Twoje podstawy, to proszę zajrzyj tutaj najpierw do playlisty, która się nazywa Nauka szydełkowania i wtedy wróć tutaj, bo uwierz mi, będzie Ci dużo łatwiej, jak najpierw poćwiczysz podstawy. Ok, Magic Ring z 6. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Ściągamy, zakładamy znacznik i teraz w kolejnym rzędzie robimy powtarzanie. Nie, dodawanie. Nie powtarzanie. Powtarzanie będzie później. Najpierw dodawanie, czyli w każdym z tych 6 oczek robimy 2 półsłupki, czyli w każdym oczku robimy dodawanie. Dzięki temu z tych 6 zrobi nam się 12, czyli powiększymy dwukrotnie tutaj naszą robótkę i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Ok, jest 12, przerzucam znacznik do tyłu i ten rząd to teraz jest właśnie rząd powtarzania, czyli każde oczko przerabiamy bez znacznika. Każde oczko przerabiamy tylko jednym półsłupkiem, czyli powtarzamy tą ilość, która tutaj po prostu jest. Nie dodajemy, nie odejmujemy, wszystko pojedynczo.
tak żeby ten rząd miał tyle samo oczek, co poprzedni. Spotykamy się na końcu tego rzędu oczywiście. Ok, kolejny rząd to też jest rząd powtarzania, czyli znowu przerabiamy 12 półsłupków w tym rzędzie i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, kolejny rząd to rząd piąty i tutaj jest dalej dodawanie. Po tych dwóch powtarzających się rzędach teraz znowu będziemy mu dodawać tutaj objętości na tej głowie i teraz będziemy dodawać co drugie oczko. Czyli pierwsze oczko przerabiamy jednym półsłupkiem, a drugie oczko przerabiamy dwoma, czyli robimy dodawanie. I tak robimy na przemian, czyli jeden półsłupek, dwa półsłupki, jeden półsłupek, dwa półsłupki, 1, 2, 1, 2, 1, 2 i tak do końca rzędu i tam się właśnie też spotykamy. Ok, szósty rząd to też rząd dodawania, tyle że teraz robimy więcej zwykłych półsłupków pomiędzy tymi dodawaniami. Czyli wcześniej było 1, 2, a teraz będzie 1, 1. I dopiero w trzecim oczku dodawanie, czyli właśnie te dwa półsłupki razem w jednym oczku. Widać różnicę? Jest 1, 1, 1, 1, 2 i tak dalej. 1, 1, 2, 1, 1, 2 i tak do końca rzędu, czyli w każdym trzecim oczku robimy dodawanie i spotykamy się oczywiście na końcu rzędu. Ok, kolejny rząd to rząd siódmy i ten rząd to jest rząd powtarzania, czyli teraz powinniśmy mieć 24 oczka i te 24 oczka przerabiamy każdy jednym półsłupkiem, żeby na końcu tego rzędu także były 24 oczka i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Pamiętamy, przerabiamy każde oczko jednym półsłupeczkiem. Ok, teraz przed nami ósmy rząd i ten rząd to jest ostatni rząd dodawania na głowie. Więc teraz robimy 3 półsłupki, a dopiero w czwartym oczku robimy dodawanie, czyli w pierwszym jest półsłupek, w drugim oczku jest półsłupek, w trzecim oczku jest półsłupek i dopiero teraz w czwartym oczku robię dodawanie, czyli właśnie te 2 półsłupki w jednym i oczywiście powtarzam tę sekwencję do końca rzędu, czyli raz, 2, 3 półsłupki, a w czwartym oczku dodawanie i tak powtarzamy raz, 2, 3, dodawanie, raz, 2, 3, dodawanie i tak do końca rzędu i tam się spotykamy. Ok, ostatnie dodawanie za nami i teraz przez kolejne 4 rzędy, czyli 9, 10, 11 i 12, czyli 4, robimy powtarzanie. Teraz powinno być tutaj 30 oczek, więc w 4 kolejnych rzędach robimy po 30 oczek i spotykamy się na końcu rzędu 12. Wtedy 13 już będzie inaczej wyglądał. No, ale przed nami teraz 4 rzędy po 30 oczek, czyli nie dodajemy, nie odejmujemy, wszystko robimy pojedynczo. Ok, po rzędach powtarzających teraz zaczniemy zamykać już tą naszą głowę, więc to będzie pierwszy rząd odejmowania i w tym rzędzie będziemy odejmować co czwarte oczko. Czyli robimy 3 półsłupki, raz, oczywiście bez znacznika, raz, 2 i 3 i teraz oczko czwarte z oczkiem piątym łączymy odejmując, czyli wbijamy się w nie, a dokończamy jak półsłupek. Oczywiście pokażę jeszcze raz, raz, 2, 3, a oczko czwarte łapiemy za przednią nitkę, nie wyjmując oczko piąte za przednią nitkę i dokończamy jak półsłupek. Hop! I powtarzamy to do końca rzędu, czyli 3, a czwarte z piątym łączymy odejmując. Ok, kolejny rząd to również odejmowanie, czyli teraz zamiast 3 robimy 2, czyli robimy raz, pierwszy półsłupek, drugi półsłupek i łączymy trzecie oczko z czwartym oczkiem, czyli jakby zmniejszamy tą liczbę zwykłych tutaj półsłupeczków i oczywiście
przerabiamy do końca rzędu tak samo, czyli jeden półsłupek, drugi półsłupek, a trzecie i czwarte oczko łączymy i odejmujemy i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Ok, po skończonym 14 rzędzie jest idealny moment, żeby włożyć oko. Ja to oko tylko tak na razie włożyłam. Ono nie jest w żaden sposób tutaj jeszcze zabezpieczone. Gdzie je wkładamy? Odliczamy sobie 6 rzędów, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 i jak widać między 6 a 7 jest włożone oko. I żeby włożyć drugie oko, to odliczamy sobie już po włożeniu tego oka 9 półsłupków. Je pięknie tutaj widać, więc jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i wiem, że tutaj muszę włożyć drugie oko. Hop. Dobrze je wkładam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, tak. Hop. Przebijam je i jest oko. Oczywiście teraz trzeba je jeszcze zabezpieczyć. I w jaki sposób to robimy? Jak odwrócimy, to widać, że każde z tych oczu ma tutaj taki bolec, można tak powiedzieć, no taką drugą część wystającą. Ona ma parę ząbków i w zależności od grubości włóczki wkładamy i dociskamy przez 1 albo przez 2. Hop, ja zrobię tu 2. To samo zrobię przy drugim oku, czyli włożę i przecisnę 2 razy. Jest raz, 2 i oczy już są zabezpieczone. Już nie wypadną. Nie ma opcji, że nawet je dobrze złapać tak naprawdę, bo one są już bezpieczne, jak sama nazwa wskazuje, więc teraz możemy albo już troszkę wypełnić, albo dorobić jeszcze, myślę, że maksymalnie jeden rząd, bo później będzie troszkę za mało miejsca, żeby to wypełnienie po prostu dobrze ułożyć palcem. No to co? Robimy rząd 15. Rząd 15 to jest odejmowanie już co drugie, czyli w tym momencie już nie będziemy robić 2 półsłupków i odejmowania, a będziemy robić 1 półsłupek i odejmowanie, czyli jest raz i znowu ten. Pamiętamy, żeby jak mamy ten znacznik, żeby ten znacznik zawsze zostawał nam po prawej stronie, jak się wbijamy. Widzicie? Wbijam się i on po prawej stronie tutaj zostaje. Mam 1 półsłupek, a drugie i trzecie oczko łączę i oczywiście powtarzam to do końca rzędu, czyli znowu jest 1 i odejmowanie i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, tak jak mówiłam, ta przestrzeń nam się tutaj bardzo już zmniejsza i to jest bardzo dobry moment, żeby właśnie włożyć tutaj wypełnienie. Więc ja tutaj na szybko włożę to wypełnienie i zaraz oczywiście do Was wracam. Ok, po włożeniu wypełnienia troszkę kształtujemy tą głowę, bo ona przy jakby wpychaniu tutaj, no to wiadomo, że ona się tutaj troszkę może nam zniekształcić, dlatego ją ładnie układamy i jest. Ok, nie wpychamy oczywiście na siłę, żeby to też nie było za twarde, bo jak będzie za twarde, no to wiadomo, że ta masketka już nie będzie taka przyjemna w dotyku. O, co najlepiej zrobić, żeby tutaj te oczy nam się ułożyły. Po prostu między oczami nie może być za dużo wypełnienia, dzięki temu one są lepiej właśnie ułożone. Ok, no i zostało nam tak naprawdę już 2 rzędy, a praktycznie 1 rząd. No bo to będzie ten rząd taki odejmowania już w każdym, czyli połączymy pierwszy z drugim, trzeci z czwartym, 5 z 6, 7 z 8, 9 z 10 oraz 11 z 12. Czyli już nie robimy zwykłych półsłupków pomiędzy odejmowaniami, a po prostu każde kolejne 2 łączymy. Czyli ja tu łączę pierwszy z drugim i oczywiście półsłupeczek i tak do końca rzędu.
Ok, teraz kawałek dalej odcinamy, bo tutaj nie potrzebujemy nitki do przyszywania, ponieważ nitka, która połączy nam ciałko z głową, to będzie nitka od ciałka. Wyciągamy szydełkiem w górę i jak widać została nam jeszcze niewielka przestrzeń. I teraz bierzemy igłę, nawlekamy i zamykamy, czyli przekładamy przez każde oczko od wewnątrz do zewnątrz tą nitkę. Oczywiście tyle, ile mamy oczek, czyli 6. Hop, ostatnie. Przytrzymujemy sobie najlepiej kciukiem i ciągniemy i pięknie nam się zamyka. Tu możemy tą nitkę schować. Ona może sobie wyjść na przykład dołem, żeby później bez nawet obcinania ją po prostu zostawić w środku ciałka, bo tutaj na dole będzie ciałku, tutaj są oczy, będą uszy, rogi. No, ok. Więc myślę, że spokojnie możemy teraz przejść do części ciałka. Ok, do ciałka bierzemy białą włóczkę, no bo wiadomo, że baranek jest biały, głównie na ciałku, albo czarny. Więc robimy z białej włóczki, zaczynamy znowu od Magic Ringa z 6. Tak jest, Magic Ring z 6. O jedno za dużo, więc spróbuję. Więc mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ściągamy, zakładamy znacznik. Może być oczywiście bardziej kontrastujący z tą głównym kolorem nam tutaj, ale już wziąłem żółty, więc już mam nadzieję, że sobie poradzimy. I tak jak przy głowie robimy dodawanie w każdym, czyli każde oczko przerabiamy teraz 2 półsłupeczkami. Dzięki temu z tych 6 zrobi nam się właśnie 12. Spotykamy się oczywiście tu na końcu. Hop, 2, 4, 6, 8, 10, 12. I teraz w kolejnym znowu dodajemy, bo trzeba zrobić najszerszą część tego ciałka, więc teraz dodajemy co drugie oczko, czyli w pierwszym robimy półsłupek, a w drugim robimy dodawanie. I oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Spotykamy się na końcu tego rzędu i tam powinniśmy mieć 18 oczek. Ok, kolejny rząd to też rząd dodawania. Teraz robimy 2 półsłupki, czyli jeden i drugi obok. I dopiero w trzecim oczku robimy dodawanie. I oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 i tak dalej. Kolejny rząd to dodawanie co trzecie oczko. Czyli robimy raz, 2, 3, a raczej nawet co czwarte, w sensie co trzecie, bo liczę tutaj zwykłe półsłupki, a w czwartym oczku robimy dodawanie, czyli 3 zwykłe, wcześniej były 2, wcześniej był 1, teraz są 3, czyli raz, 2, 3, dodawanie, raz, 2, 3, dodawanie. Trochę to brzmi jak raz, 2, 3, raz, 2, 3, jakieś tańce? Nie wiem, tak mi się skojarzyło. Ok. 3 półsłupki, w czwartym oczku dodawanie, powtarzamy to do końca rzędu, spotykamy się oczywiście na końcu. Ok, doszliśmy tutaj do najszerszego miejsca ciałka naszej owcy i teraz przez kolejne 5 rzędów, czyli 6, 7, 8, 9, 10, 5, powtarzamy, czyli robimy po 30 półsłupków w każdym z tych rzędów, więc spotykamy się na końcu rzędu 10. I tam będziemy bardziej jeszcze kształtować tego naszego barana. Więc spotykamy się na końcu rzędu 10. Pamiętamy po 30 oczek, po 30 półsłupków w każdym z tych rzędów.
Ok. Najszersze miejsce, powtarzanie, więc miseczka. Ja to się zawsze śmieję, że powstają takie miseczki. A teraz będziemy kształtować to ciałko. Teraz jest rząd odejmowania. I będziemy odejmować w 4. i 5. oczku. Czyli robimy 3 półsłupki. Raz, 2, 3. I teraz 4. oczko z 5. oczkiem łączymy, odejmując. Oczywiście powtarzamy do końca rzędu, czyli znowu 3 półsłupki. Hopka. I 4. z 5. oczkiem łączymy i odejmujemy. Powtarzamy tą sekwencję do końca rzędu i tam się spotykamy. Ok. Teraz przez kolejne 2 rzędy robimy powtarzanie, czyli znowu przerabiamy po 24, nie, tak, po 24, bo przecież odjęliśmy już 6 z tych 30, więc teraz w rzędzie 12 oraz w rzędzie 13 przerabiamy po 24 półsłupki i spotykamy się właśnie na końcu rzędu 13. Pamiętamy 2 rzędy bez dodawania, bez odejmowania, wszystkie półsłupki, wszystkie oczka pojedynczo. No, więc 2 rzędy powtarzania i na końcu 13 się spotykamy. Ok, 2 rzędy powtarzania za nami, teraz rząd 14, w którym dalej odejmujemy. Robimy 2 półsłupki, raz i 2, a 3. oczko z 4. oczkiem łączymy, tak, odejmując i powtarzamy oczywiście to do końca rzędu, czyli 2 półsłupki, a 3. i 4. oczko łączymy 1 półsłupeczkiem i oczywiście spotykamy się na końcu rzędu. Rząd 15 i 16 to rzędy powtarzania, czyli przerabiamy po 18 oczek, 18 półsłupków w kolejnych 2 rzędach. Znowu nie odejmujemy, nie dodajemy nic, przerabiamy równiuteńko i spotykamy się oczywiście na końcu rzędu 16, bo to jeszcze nie jest koniec naszego ciałka i tam dorobimy mu jeszcze rząd, 2, 3, ok, więc spotykamy się na końcu rzędu 16, pamiętamy po 18 półsłupków w tych 2 rzędach. Ok, po tych 2 rzędach został już nam tylko 1 rząd. Fajnie, co? To jest rząd odejmowania, żebyśmy tutaj jeszcze troszkę jednak zeszli, więc odejmujemy co drugie, czyli robimy półsłupek, a drugie oczko z 3. oczkiem łączymy i oczywiście, tutaj mi się coś rozwarstwiło, i oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli półsłupek, odejmowanie i tak 6 razy tak naprawdę. Ok, więc spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, po zakończeniu tego rzędu robimy sobie oczko ścisłe, czyli tu w pierwszym oczku, gdzie normalnie byłby dalej półsłupek, robimy sobie oczko ścisłe, czyli narzut i przeciągamy do końca i zostawiamy nitkę do przyszycia. I teraz ile tej nitki sobie zostawić? Hop, zakładamy sobie najlepiej to na palec, żebyśmy widzieli, żeby to się rozłożyło. I teraz obwijamy tą tutaj najwyższą już część, tą końcówkę 2 razy włóczką. Czyli raz, 2, leciutko nie naciągamy i kawałek dalej możemy sobie już to odciąć. Hop. I wiem, że ta ilość, która tutaj jest, na 100%, jeszcze tym bardziej, że została mi tutaj w oczku, na 100% starczy do przyszycia tej głowy. Oczywiście to też trzeba tutaj wypełnić. Ja już to zrobię poza tutaj kamerą, a teraz przechodzimy do łapek, do uszu, no i do rogów tego barana, prawda? Ok, mam już 2 kolory, brązowy i ten sam kolor, co był przy głowie, czyli ten beżowy, i zaczynamy tutaj od brązowego. Łapki to jest super prosta rzecz, bo łapki mają raptem 10 rzędów, wszystkie 4 są dokładnie takie same, więc bez wymyślania można je tutaj po prostu zrobić. Nie wiem, czemu nie muszę to wyjąć, bo mi tu ostrość ucieka. Ok, zaczynamy od Magic Ringa z 6.
Jak już pewnie zauważyliście, większość tego, co robię zazwyczaj, zaczyna się od Magic Ringa z 6. Nie wiem, po prostu lubię tą ilość, jest bardzo uniwersalna i wiele kształtów można zacząć właśnie Magic Ringiem z 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i 6. Hop, oczywiście ściągamy to, zakładamy znacznik. Widać, tutaj jest lepiej się odznacza od tego brązowego. I tutaj bez dodawania po prostu powtarzamy te 6 przez kolejne 3 rzędy, czyli Magic Ring liczymy jako pierwszy rząd, teraz będzie drugi rząd, w którym też jest 6, trzeci, w którym też będzie 6 i czwarty, w którym też będzie 6, więc wszystkie przerabiamy pojedynczo. Nic tutaj nie dodajemy, no tym bardziej nie odejmujemy. A tutaj są to nasze takie jakby kopytka, raciczki. Co tam te owce mają, co tam te barany mają. Więc hopka, zobaczcie, wszystko pojedynczo. Ten pierwszy rząd zazwyczaj jest najbardziej uciążliwy, bo on musi się po prostu tutaj nam ułożyć, żeby z płaskiego zrobił się przestrzenny. O, i jak już zrobiłam, to już widać, że można to fajnie odgiąć. Więc tutaj powtarzamy w kolejnych jeszcze 2 rzędach te 6 półsłupków i zaraz zrobię przeskok, jak zaczniemy rząd 5. Więc ja tutaj jeszcze przerobię te 2 rzędy, pamiętamy po 6 i spotykamy się na końcu rzędu 4. Ok, rząd 4 skończony, ale zanim przejdziemy do rzędu 5, to musimy sobie tutaj spróć ostatni półsłupek. Dlaczego? Ponieważ zaczynamy inny kolor. Przecież całe te raciczko, łapeczki nie będą brązowe, tylko później przejdą w kolor taki sam jak głowa, czyli ten beżowy. Ok, tu oddzielam sobie od znacznika i pruję. Hop, tak żeby sobie tutaj włożyć szydełko. I teraz robię pół jakby brązowego, hop, ale dokańczam już tym jasnym. Hop, przekładam i mam zaciągnięte już jasnym. Ten brązowy można już sobie tutaj spokojnie odciąć, on już nie będzie tutaj potrzebny. Hopka. I dalej lecę tym jasnym. Tu muszę na początku uważać, bo jest dużo różnych nitek, żeby sobie je wszystkie fajnie i prawidłowo przełożyć. Oczywiście znacznik przekładamy do tyłu i tu możemy sobie wziąć tą nitkę, która jest jakby tutaj od pętelki i żeby nam nie uciekła, to przerabiamy ją razem tutaj z oczkami w pierwszym rzędzie, czyli wbijam się, ale jednocześnie tutaj jest ta nitka, którą przed chwilą dołożyłam. Hop. Widzicie, zrobiłam nad tym i ona już się trzyma tu w środku. Jeszcze jeden półsłupek mogę tak przerobić. O, żeby ona po prostu nam nie uciekła. Oczywiście tutaj w kolejnych rzędach też robimy tylko 6 półsłupków i te półsłupki robimy do rzędu 10. To jest 5, więc jeszcze 6, 7, 8, 9 i 10. Pamiętamy, takie łapki robimy 4, bo wszystkie łapki naszego barana są dokładnie takie same, więc ja tutaj po prostu zaraz przeskoczę i pokażę Wam wszystkie 4 łapki. Pamiętamy, nie dodajemy, nie odejmujemy, dorabiamy do 10 rzędu po 6 półsłupków w każdym rzędzie. Ok, oczywiście na końcu łapki robimy to samo, co było na końcu ciałka, czyli robimy oczko ścisłe i tak samo tutaj możemy bardzo łatwo odmierzyć ilość, która będzie nam potrzebna do przyszycia. No jak widać, łapeczka jest bardzo mała, więc jest raz i 2 i kawałek dalej znowu bierzemy i obcinamy. Łapeczki potrzebujemy oczywiście 4 sztuki, no bo nasz baranek będzie miał 2 rączki i 2 nóżki, jeżeli można to tak nazwać. Ok, więc robimy jeszcze 4 takie łapki, a tutaj przechodzimy teraz do uszu. Jak robimy uszy? Uszy to jest mega prosta sprawa, bo uszy tak naprawdę mają tylko 2 rzędy. Robimy Magic Ring,
ale ten Magic Ring to nie będzie cały taki jednolity, taki sam. Bo teraz najpierw robimy 3 półsłupki na Magic Ringu, czyli raz, 2 i 3. Teraz robimy 2 słupki, czyli narzut, ale między tymi słupkami robimy oczko łańcuszka. Czyli słupek 1, oczko łańcuszka, teraz drugi słupek, hop, i teraz do końca znowu 3 półsłupki, czyli raz, 2 i 3. Teraz ściągamy dopiero, hop, i widać, że ma nieregularny kształt, a o to właśnie chodziło, żeby to ucho nie było tutaj okrągłe. I teraz robimy w pierwszych tych 3 półsłupkach robimy po 2 półsłupki, czyli robimy dodawanie. Ja tutaj troszkę przyspieszę. Hop, dodawanie w 3 i teraz robimy słupek tutaj w kolejnym oczku, słupek, czyli tu, hop, i teraz w tej przestrzeni, gdzie było oczko łańcuszka, robimy 2 półsłupki, znaczy 2 słupki, 2 słupki oczywiście, raz i 2, hop. I teraz dalej znowu robimy słupek i znowu w 3 oczkach później robimy półsłupki, czyli znowu tutaj, tak jak było to z drugiej strony, robimy słupek w kolejnym oczku i do końca tutaj robimy po 2 półsłupki w ostatnich 3 oczkach w tym rzędzie. I tak naprawdę to jest koniec tego ucha. Takie uszy robimy oczywiście razy 2. Tutaj patrzę, w którym jestem oczku, żeby się nie pomylić. Można tu oczywiście zaznaczyć znacznik, tak jak standardowo to robimy. Oczywiście ja już się pomyliłam, bo gadam. Czyli 2, hop, i na końcu 2 i mamy ucho. Hop, tu możemy robić oczko ścisłe na końcu i odpowiednią ilość, no tu nie mam na czym zawijać, więc tutaj bardziej już na oko sobie zostawiamy. No, widać, że nie zostawiłam jakoś nie wiadomo dużo, nie wiadomo jak dużo. Wyciągam, to uszko będzie tak lekko złożone przy przyszywaniu, oczywiście uszy razy 2. No dobra, zostały nam jeszcze rogi. Ok, oprócz rogów zostało nam jeszcze taka biała część na głowie, no bo wychodzi na to, że baran miałby ciałko białe, czyli tam miałby tą wełenkę, a na głowie, no to zrobimy mu. Będzie wyglądało trochę jak czapka, ale zobaczycie, że po zszyciu wszystkiego będzie wyglądało to dobrze, fajnie i ładnie. Więc uspokajam. Zaczynamy to od Magic Ringa z 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, tu też jest 6 jest. Zaciągamy, przeciągamy, zakładamy znacznik oczywiście i dodajemy. Dodajemy w każdym. Więc w każdym z 6 oczek robimy 2 półsłupki. Hop, w każdym 2, czyli powinno być 12, 2, 4, 6, 8, 10 i 12. Ok, no to teraz dodajemy co drugie oczko, czyli tutaj robimy półsłupek, a tutaj robimy 2 półsłupki, czyli ogólnie coś podobnego już dzisiaj było tutaj robione. I tak na przemian. 1 półsłupek, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 i spotykamy się na końcu rzędu. Znacznik przerzucamy do przodu. O, znaczniku, gdzie jesteś? I dodajemy co trzecie oczko. Czyli robimy teraz 2 zwykłe półsłupki. Raz i
2, a w trzecim robimy dodawanie. I oczywiście powtarzamy tę sekwencję do końca rzędu, czyli półsłupek, dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku i tak dalej. Raz, raz, dwa, raz, raz, dwa, raz, raz, dwa. Spotykamy się na końcu rzędu. Ok, przed nami ostatni rząd dodawania, czyli dodawanie co czwarte oczko, czyli robimy teraz 3 zwykłe półsłupki. Raz, 2, 3. A w czwartym oczku robimy dodawanie, czyli znowu 2 półsłupki w jednym oczku. I oczywiście te sekwencje też powtarzamy do końca rzędu, czyli półsłupek, dodawanie i tak dalej. Półsłupek, dodawanie i tak dalej. I tam się spotykamy, czyli na końcu rzędu. Ok, najszersza część zrobiona i teraz do rzędu 10 robimy powtarzanie, czyli powtarzamy w każdym rzędzie po 30 półsłupków i powstanie nam taka miseczka, czapeczka, nazwijcie to jak chcecie, ale zobaczycie, że w połączeniu z głową owieczki, a raczej barana dzisiejszego naszego, będzie wyglądało to naprawdę dobrze, no bo jednak musi mieć tą wełnę też na głowie, więc pamiętamy, to jest teraz, zaczęłam z rząd 6, więc do 10, czyli 6, 7, 8, 9 i 10, czyli 5 rzędów robimy, powtarzając 30 półsłupków i tam się spotykamy, zobaczycie, że ten kształt się nieco zmieni. No i hop, zakończone. Ja tutaj już nawet sobie obcięłam włóczkę, oczywiście 2 razy objeżdżając dookoła i kawałek dalej. Więc tu możemy już wyjąć, ale zanim to wyjmiemy, zrobimy jeszcze oczko ścisłe. Nawet możemy sobie przerzucić znacznik, chociaż ten znacznik za chwilę nam tutaj wyskoczy, wyciągniemy go. Oczko ścisłe i wyciągamy. Znacznik też już można wyjąć. Hop, widzieliście jak szybko? I jak weźmiemy sobie taką głowę, to zobaczymy, że bardzo fajnie nam się ta głowa tutaj dopasowuje. Ustawiamy sobie, o, może być tak, to już w zależności jak tam sobie chcecie, tak żeby to zakończenie było tutaj na końcu. Dzięki temu nie będzie takie widoczne. Hop. No i teraz do tego można dołączyć już uszy. Uszy będą w tym miejscu gdzieś, o. Widzicie to? No to jeszcze dorabiamy rogi. Ok, jak rogi to oczywiście włóczka już tutaj koloru brązowego. Zaczynamy od Magic Ringa z 6, ale tutaj będziemy robić same rzędy już później tylko na tylnych oczkach, po to, żeby te rogi miały taką strukturę bardzo ciekawą, z takimi pręgami, no żeby to było widać, że to nie są takie zwykłe, płaskie rogi, chciałam powiedzieć, tylko żeby to były rogi. No jakby zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Robimy Magic Ring z 6, ja tu mam 4, 5 i 6. Ściągamy oczywiście i teraz od drugiego rzędu do końca już będziemy robić tylko wszystko na tylnych oczkach. Co to znaczy? Że nie wbijamy się szydełkiem w całość, tylko wbijamy się, jak popatrzymy, to oczko ma 2 nitki, przednią i tylną, więc wbijamy się szydełkiem tylko w tą tylną nitkę. Ja wiem, że może być troszkę niewygodnie, ale zobaczcie, że efekt będzie naprawdę świetny. Więc ten rząd przerabiamy, powtarzając tylko te 6, no ale wszystkie na tylnych oczkach. I te właśnie nitki, które zostawiamy z przodu, one stworzą nam na tym porożu, na tych rogach barana właśnie taką fajną strukturę, która będzie wyglądała bardzo ciekawie. Ok, pierwszy rząd za nami, a raczej już drugi. Teraz w tym rzędzie też robimy prawie wszystkie pojedynczo. Mówię prawie, bo 5 przerabiamy pojedynczo, czyli w 5 robimy oczywiście wszystko na tylnych oczkach, w 5 robimy półsłupki. Muszę sobie to odgiąć, bo tego nie widać dokładnie. A w ostatnim, tu jeszcze nie jest ostatni, jeszcze hop, w ostatnim robimy 2, czyli dodajemy, czyli hop, raz i hop, drugi raz i mamy 7. W kolejnym rzędzie
robimy właśnie te 7, czyli tutaj już nie dodajemy, tylko przerabiamy wszystkie oczka już znowu pojedynczo, czyli 7. 2, 3, 4. Ostrość ginie trochę. 5. Tutaj jest inaczej utknięte. 6 i 7. Ok. Teraz znowu będzie rząd dodawania i tak jak wcześniej, czyli przerabiamy 6 normalnie, a w ostatnim oczku robimy dodawanie. Hop. Czyli 6, 2, 3, 4, 5 i 6, a w 7 oczku, czyli tym ostatnim, znowu robimy 2 i znowu powstało nam o 1 więcej, czyli teraz już mamy 8. I teraz do rzędu 13 przerabiamy po 8. Cały czas na tylnych oczkach przerabiamy wszystkie pojedynczo na tylnych oczkach. Kończymy na rzędzie 13. Tam właśnie się spotykamy. Pamiętamy, że rogi musimy zrobić razy 2, a zwiniemy je w trakcie zszywania. Wtedy je ułożymy, bo przecież baran nie ma prostych rogów, tylko takie mocno zawinięte, więc wtedy je sobie na spokojnie ułożymy. Wiem, że tutaj mało widać, ale to wszystko jest pojedynczo. Ok, więc ja już to zrobię poza. Pamiętamy do rzędu 13, więc myślę, że to jeszcze tyle. Tam się spotykamy, 2 razy rogi i wtedy już będziemy mogli wszystko zszyć. Ok, mój róg już skończony. Nie wygląda co prawda najpiękniej aktualnie, ale zobaczcie, że będzie dobrze. Na końcu oczko ścisłe. Hop. Zostawiamy sobie sporo więcej do przyszycia. No i zostało nam już tylko zszycie naszego barana. Ok, rogi, tu mogę już wyjąć oczywiście znacznik. Rogi mam oczywiście 2. Zaraz Wam wszystko pokażę. Tu mam już zaszpilkowaną całą owieczkę. Tutaj wszystko na płasko przyszywamy, na płasko. Głowa jest pod oczko. Ja Wam pokażę igłą. Jak ją oczywiście znajdę, bo widzę, że gdzieś mi chyba uciekła, a nie jest. Ok, w jaki sposób przyszywamy ciałko do głowy? Przede wszystkim najpierw łączymy sobie szpilkami i później raz pod półsłupkiem, a raz w oczko. I więc najlepiej podobną ilość sobie tu znaleźć dookoła i dzięki temu to będzie ok. Tutaj możemy w miarę na płasko to przyszyć, czyli raz tu, pamiętając o zamknięciu brzegu, żeby tam jednak ta włóczka nam to połączyła. W jaki sposób przyszywamy tą część tutaj? Przyszywamy ją w taki sposób, że bierzemy i nie przyszywamy przez, tak? Tylko w taki sposób. O, widać to? Czyli jak będziemy mieli tutaj, muszę znaleźć nitkę od tej części. O, mam ją. Niestety to jest taki moment, że jest tego bardzo, bardzo dużo, ale zobaczycie, że po kolei przyszywanie jest ok. Ok. I teraz w jaki sposób? Szpilkę stąd wezmę, żeby to było widać. I teraz tak, raz wchodzę tu pod spód, przeciągam, a raz wchodzę w oczko, ale wracam drugim oczkiem. I tak przyszywam dookoła. Nie ściągam za mocno, żeby ta część też nie była wklęsła taka bardzo. I biorę raz tu. Oczywiście dookoła nóg mi tu poszło. No zaraz sobie wszystko rozszpilkuję i będzie mi łatwiej to zrobić. Wam też radzę to robić na raty. Ja chciałam po prostu pokazać, jak ona wygląda w całości. Hop. I znowu, aha, teraz przeciągnęłam z
nitką po prostu. O, widzicie? Hop. I znowu wtedy wbijam się tu, wychodzę obok i tak całość dookoła. Uszy przyszywamy tutaj do tej białej części i rogi też do tej białej, więc najpierw zszyjmy te podstawowe rzeczy i zaraz pokażę Wam, jak te rogi tutaj właśnie ukształtować, przyszyć, więc najpierw przyszywamy wszystko poza rogami i za chwilę się tutaj spotykamy. Ok, mój baran jest już prawie skończony i jak widzicie, jeden róg już jest tutaj zakręcony, a drugi nadal jest prosty. I teraz Wam szybko pokażę, jak ukształtować za pomocą nitki oczywiście. Więc tak, tutaj wystaje coś, co później zszyjemy. Znaczy nie zszyjemy, tylko zwiążemy, a teraz przebijamy się. Przebijamy się igłą. Gdzieś tutaj spójrzmy na tą samą wysokość, czyli ja tutaj wchodzę powyżej trzeciego rzędu. Hop. Wyciągam tą nitkę. Oczywiście już mi wypadła z igły. I przyczepiam, układając oczywiście odpowiednio róg, przyczepiam końcówkę rogu do tego miejsca. Coś mi się tutaj chyba... bo trzymałam palcem. Ok. Hop. I przyszywamy, czyli jeszcze raz możemy sobie przebić tu igłą. Rogi nie są wypełnione, jakby co. Dzięki temu właśnie można je łatwo kształtować. I teraz tak, albo można zostawić taki róg, czyli on taki jest na wpół wygięty, ale ja chcę, żeby mój wyglądał dokładnie tak jak ten, który jest z drugiej strony. Więc przebijam się znowu nitką. Tak gdzieś, myślę, że nie, troszkę tu, o, w to miejsce i po prostu to miejsce przyszywam do głowy, tak żeby te rogi nie były w bok, a lekko w tył. Dzięki temu właśnie będą ułożone poprawnie. Hop, mamy ten róg, można sobie tutaj fajnie kształtować palcami. Przeszyję go jeszcze raz, ale nie muszą być jakoś super mocno tutaj. Ważne, żeby one się po prostu trzymały jakby w odpowiednim miejscu. Już widzę, że tutaj źle przeszyłam. Że powinnam się cofnąć do tego miejsca, które tu było. O, hop. Mogę ułożyć tutaj. Jeszcze raz można, żeby nie było za mocno. Hopka i wbijam się w głowę, wychodzę w tym samym miejscu, w którym jest nitka od tego drugiego rogu. O. I biorę i po prostu je związuję w supełek. Hop. I hop. I jedną z nich przedziewam. Hop. Tutaj sobie gdzieś dalej. To biorę, naciągam, mogę troszkę mocniej naciągnąć i ją obciąć, a tą drugą biorę i robię z niej nos, bo zauważmy, że nasz baran nie ma nosa, więc tą, która została nam tutaj od przyszycia, mogę spokojnie wykorzystać i zrobić z niej uroczy nosek. Nosek na szczęście owieczkowy albo barankowy, jest super prosty do zrobienia, więc tworzymy. Nie wiem, czy tak, czy może ciut szerzej nawet. Hop. O. Jest prosta nitka, ale tą nitkę ściągniemy tutaj do dołu, więc robimy prostą. Hop. I ściągamy ją nie za mocno i możemy z powrotem wyjść z tyłu tą nitką i pociągnąć i jest, i powstał piękny nosek. Tą nitkę oczywiście mogę sobie nawet tutaj jeszcze przedziać do tej części, bo tutaj zostawiłam jeszcze dwie nitki. O, zobaczcie, tu się nie ma co martwić, można to wszystko ułożyć. Tu jeszcze sobie zostawiłam dwie nitki do zszycia od nóg. Robię dokładnie to samo, nie do zszycia, do związania przecież, tak.
Hop, to samo robię i po prostu jeszcze jedną z nich dodatkowo sobie zwiążę z tą ciemną, dzięki temu ona też mi już nie ucieknie. I o, zobaczcie, tu jeszcze raz związuję. I przewlekam to tak samo, chowając. Ja sobie to wszystko poucinam. Tam jeszcze też przewlekę. Wszystkie naprężam i ucinam. I mamy, można jeszcze zrobić jedną małą rzecz. Myślę, że ja ją szybko tutaj zrobię. Biorę kawałek białej nitki, ale naprawdę mały kawałek i zrobię jeszcze takie fajne białe kreseczki przy oczach. Nie wiem, czy to się nada, bo trochę mi się rozdwoiła. Wbijam się od tyłu głowy i wbijam się przy oku. Tak od dołu. O, w miarę. Nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało. O, dobra, jest ok. Tu, zobaczcie, wbijam się. Tu przy oku jest zazwyczaj tak dość ciasno, bo wiadomo, że tam z drugiej strony jest ta zatyczka, ale o, najwyżej. Zawsze można to poprawić. Ja tu chcę Wam po prostu to pokazać na szybciorka. O, i zobaczcie, co się dodatkowo jeszcze stało. Powstała taka, jak to się tam nazywa, nie źrenica, tylko takie białko tutaj fajne. To można spokojnie poprawić, bo jest zbyt prosta, ale ta wyszła bardzo ładnie. Więc myślę, że można już oficjalnie powiedzieć, że baranek, przecież to jest baranek. Baranek jest skończony, czyli jeden ze znaków Zodiaku, bo trwa tutaj seria znaków Zodiaku, więc to jest baranek uroczy, mały i mam nadzieję dość prosty. Dzięki, że dziergałaś ze mną. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco, no bo przecież to jest baran, a do końca roku jeszcze mamy parę miesięcy, w których pojawią się właśnie pozostałe znaki Zodiaku. W razie pytań, komentarze są do Waszej dyspozycji, albo można do mnie pisać także na Instagramie, więc naprawdę odpowiem na wszystkie pytania. Od niedawna można także wspierać mnie na Patronite i tam możecie proponować filmiki między innymi i z tych proponowanych ja wtedy nagrywam i dodaję je w pierwszej kolejności na Patronite'a i wtedy macie do nich dostęp jako patroni. Nie wiem, czy te filmiki w ogóle kiedykolwiek wskoczą tutaj na YouTube'a, więc będę wdzięczna za każde wsparcie. We wsparcie także tutaj pomoże mi w rozwoju tego kanału. Będę mogła częściej i w lepszej jakości nagrywać dla Was te filmiki, więc naprawdę będę wdzięczna. To co? Dzięki i do następnego dziergania. Pa!